Lodowaty, czerwcowy poranek w Petersburgu roku 1762. Pałac zimowy, serce imperium, pogrążony w chaosie. Na tronie zasiada car Piotr III, człowiek infantylny, brutalny, a co najgorsze jawny miłośnik Prus, największego wroga Rosji. W czasie gdy Rosja nienawidzi swojego cara, nikt nie wie, że w pobliskich koszarach pułku Izmajłowskiego właśnie dokonuje się historia. Młoda kobieta, ubrana w męski mundur oficerski jednego z gwardzistów, staje przed tysiącami żołnierzy. Nie jest Rosjanką, jest Niemką, a w jej żyłach nie płynie ani jedna kropla rosyjskiej krwi. Ma na imię Katarzyna. Wygłasza krótką, płomienną mowę o zagrożonej ojczyźnie, o karze, który chce zniszczyć Rosję. Tysiące gwardzistów wyciąga miecze i przysięga jej wierność. Rozpoczyna się jeden z najbardziej zuchwałych zamachów stanu w dziejach, który w ciągu zaledwie 8 dni zakończy się abdykacją, a następnie morderstwem cara. Ta 33-letnia kobieta, bez żadnego prawa do tronu poza wolą armii, ogłosi się samowładczynią Wszechrusi, cesarzową Katarzyną II. To nie jest prosta opowieść o władzy, lecz o geniuszu adaptacji, bezwzględnej ambicji i kobiecie, która udowodniła, że potrafi grać w męską grę o tron lepiej niż jakikolwiek mężczyzna. Nasza historia nie zaczyna się w Rosji, ale w Prusach. W roku 1729 w prowincjonalnym Szczecinie na świat przyszła dziewczynka, Zofia Fryderyka Augusta von Anhalt-Zerbst. Jej pochodzenie było arystokratyczne, ale zubożałe. Jej ojciec, książę Krystian August, był uosobieniem pruskiego etosu Junkerów. Surowy, zdyscyplinowany, oszczędny i głęboko pobożny, choć zupełnie pozbawiony zainteresowania intrygami czy literaturą. To spartańskie wychowanie stworzyło tło, które Zofia musiała w pełni przezwyciężyć, by osiągnąć wielkość. Kształtowała ją guwernantka, Babette Cardell, której humanistyczne i racjonalne podejście do edukacji Zofia wspominała w dorosłym życiu z wdzięcznością, pisząc, że guwernantka posiadała szlachetną duszę, kulturalny umysł, złote serce. Ta edukacja, przesiąknięta ideami oświecenia, stała się fundamentem jej późniejszej fasady jako filozofa na tronie. Matka Zofii, ambitna Joanna Elżbieta z Holstein-Gottorp, pomimo braku majątku, była dobrze skoligacona. To właśnie jej powiązania doprowadziły do zaproszenia dla 15-letniej Zofii do Petersburga w roku 1744, gdzie cesarzowa Elżbieta Piotrowna szukała żony dla swojego siostrzeńca i wyznaczonego dziedzica, Piotra Fiodorowicza. W Rosji matka Zofii popełniła fatalny błąd. Zaangażowała się w tajne intrygi z królem Prus, Fryderykiem Wielkim, próbując działać na rzecz pruskich interesów na rosyjskim dworze. Gdy spisek wyszedł na jaw, Joanna Elżbieta została upokarzająco wygnana z Rosji w roku 1745, bez możliwości pożegnania się z córką. Ta klęska była dla Zofii bezcenną lekcją. Aby przetrwać w Rosji, musiała porzucić wszelkie obce lojalności i zademonstrować absolutne oddanie interesom państwa rosyjskiego. Lekcja ta przyspieszyła jej całkowitą rusyfikację. Opanowała trudny język rosyjski, a co najważniejsze, przeszła na prawosławie. Zofia Fryderyka Augusta umarła. Narodziła się wielka księżna Jekaterina Aleksiejewna. W roku 1745 Katarzyna poślubiła 16-letniego Piotra, a ich małżeństwo od pierwszej nocy było katastrofą. Piotr, wychowany na cesarza Rosji, pozostał obcy dla jej kultury i religii. Był niedojrzały, porywczy, fanatycznie zapatrzony w Prusy i całkowicie niezdolny do konsumpcji małżeństwa. Przez lata żyli obok siebie. On bawił się ołowianymi żołnierzykami i upijał się z oficerami, ona zaś znalazła ratunek w książkach, pochłaniając dzieła Woltera, Montesquieu'a i Diderota, przekuwając swoje upokorzenie w wiedzę. Kiedy po latach bezdzietnego małżeństwa, niektórzy historycy sugerują, że Piotr mógł być niepłodny, urodziła syna, Pawła, w roku 1754, plotki o ojcostwie Siergieja Sautykowa, jej kochanka, były powszechne. W styczniu roku 1762, po śmierci cesarzowej Elżbiety, Piotr objął tron. Jego panowanie trwało zaledwie 186 dni. Piotr III, jako car, stał się katastrofą. Odrzucił rosyjską dumę,
natychmiast wycofując Rosję z wojny siedmioletniej i zawierając pokój z Prusami. Choć próbował modernizować armię, to wprowadzenie pruskich praktyk wojskowych i niepraktycznych. Pruskich mundurów było postrzegane przez Gwardię Imperialną jako obelga. Co więcej, Piotr rozpoczął proces sekularyzacji majątku cerkwi prawosławnej, co wywołało wrogość duchowieństwa. Jego polityka zagraniczna koncentrowała się na zabezpieczeniu jego rodowego księstwa Holstein-Gottorp poprzez planowaną wojnę z Danią Norwegią. Chociaż niektórzy historycy sugerują, że mógł to być pragmatyczny, choć źle skomunikowany, plan strategiczny, dla rosyjskiej elity było to ostateczne potwierdzenie, że przedkłada obce, osobiste sprawy nad imperialny prestiż Rosji. Katarzyna, którą publicznie upokarzał, grożąc jej rozwodem, wiedziała, że jej życie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wokół niej zawiązał się spisek, którego siłą napędową byli bracia Orłowowie, oficerowie gwardii. 9 lipca roku 1762, gdy spisek został wykryty, Katarzyna działała natychmiast. Poprowadziła lojalne jej pułki do Petersburga, gdzie ogłosiła się cesarzową i autokratką. Piotr, pozbawiony lojalnych sił, podpisał dokument abdykacji. Został osadzony w areszcie domowym w odizolowanym pałacu Ropsza, pod strażą Aleksieja Orłowa i jego ludzi. 8 dni po abdykacji, 17 lipca roku 1762, Piotr III zmarł. Oficjalny komunikat informował o ataku kołki krwotocznej. Powszechnie wiedziano jednak, że doszło do morderstwa. Historycy są zgodni, że Piotr zginął z rąk strażników, prawdopodobnie uduszony pasem od karabinu podczas bójki sprowokowanej pijaństwem, a uczestniczyli w niej m.in. Aleksiej Orłow i Fiodor Bariatyński. Chociaż nie ma twardych dowodów na bezpośredni rozkaz Katarzyny, fakt, że morderstwo popełnili jej najbliżsi poplecznicy, sprawił, że opinia publiczna uznała ją za odpowiedzialną. Mimo fizycznej eliminacji, mit niesprawiedliwie usuniętego cara Piotra III był tak silny, że stał się symbolem nadziei dla uciskanych warstw. Co najmniej 5 oszustów podawało się później za Piotra III, z których najważniejszy, Jemielian Pugaczów, wykorzystał ten mit do wzniecenia największego buntu w historii imperialnej Rosji. Po koronacji w Moskwie we wrześniu roku 1762 Katarzyna rozpoczęła proces legitymizacji swojej władzy poprzez ideę oświeconego despotyzmu. W latach 1764 do 1765 opracowała swój najważniejszy traktat filozoficzno-prawny, znany jako Instrukcja lub Nakaz. Dokument ten czerpał z fundamentalnych zasad oświecenia, opierając się na dziełach barona de Montesquieu o duchu praw oraz włoskiego kryminalisty Cesare Beccari o przestępstwach i karach. Nakaz był monumentalnym dokumentem, zawierającym 22 rozdziały i 655 artykułów. Głosił, że wszyscy obywatele powinni być równi wobec prawa, które powinno chronić, a nie opresjonować. Katarzyna postulowała konieczność zniesienia tortur i znaczącego ograniczenia kary śmierci. Wzywała do stworzenia dokładnych opisów okoliczności, w jakich obywatel może zostać aresztowany. Jednocześnie dokument ten stwierdzał, że ze względu na ogromne terytorium Rosji, kraj musi pozostać autokracją. Władza absolutna była niezbędnym gwarantem porządku, który jednak miał być temperowany przez rządy prawa. W celu zebrania aspiracji różnych stanów i stworzenia nowego kodeksu praw, w lipcu roku 1767 Katarzyna zwołała komisję ustawodawczą. W jej skład weszło 205 delegatów szlachty, 167 mieszczan, 29 chłopów państwowych, 44 kozaków oraz przedstawiciele innych stanów i plemion. Mimo 203 sesji, nie zdołano stworzyć nowego kodeksu. Długie debaty ujawniły nieprzezwyciężone antagonizmy klasowe. Szlachta spierała się z kupcami o prawo do posiadania poddanych, a z deputowanymi chłopskimi na temat kluczowej kwestii poddaństwa. Oświecony eksperyment Katarzyny zakończył się fiaskiem, udowadniając, że oświecone idee prawne nie mogły zostać zaimplementowane, dopóki gospodarcze podstawy państwa opierały się na feudalnym ucisku. Wybuch wojny rosyjsko-tureckiej w roku 1768 posłużył Katarzynie jako dogodny pretekst do jej rozwiązania w styczniu roku 1769. Panowanie Katarzyny,
Mimo intelektualnej fasady nakazu, zostało naznaczone utrwaleniem najgorszych aspektów serwitutu, co historyk Wasilij Kliuczewski określił jako umacnianie korupcji. Dla utrzymania władzy po zamachu stanu Katarzyna musiała polegać na szlachcie. W rezultacie złoty wiek szlachty oznaczał najczarniejszy okres dla chłopstwa. Władza pana nad serwem stała się niemal absolutna. Landlord otrzymał prawo do karania poddanych katorgą syberyjską, karą zwykle zarezerwowaną dla przestępców kryminalnych. Co gorsza, prawne zakazanie serwom odwoływania się bezpośrednio do autokraty w przypadku problemów z panami usankcjonowało całkowitą władzę szlachcica nad losem chłopa. Ten wzrost frustracji przyczynił się bezpośrednio do przemocy na skalę masową, która eksplodowała powstaniem Pugaczowa 1773 do 1775. Jemielian Pugaczów, kozak z Donu, wykorzystał mit ocalonego Piotra III, obiecując chłopom ziemię, wolność i zniesienie pańszczyzny. Bunt zgromadził szeroką koalicję kozaków, chłopów państwowych, a nawet robotników fabrycznych na Urału. Powstanie zostało stłumione przez armię carską pod koniec roku 1774. Represje były natychmiastowe i brutalne, obejmując zsyłki na Sybir oraz kary cielesne, takie jak obcinanie języków. Wiosną roku 1775 Katarzyna ogłosiła amnestię dla mniejszych uczestników, ale podjęła bezprecedensowe kroki w celu wymazania pamięci o buncie. Nakazała likwidację kozackiej wioski Pugaczowa, zakazała używania jego nazwiska, a nawet zmieniła nazwy rzek i miast związanych z rewoltą, świadomie dążąc do zatarcia faktu, że tak masowy ruch w ogóle się wydarzył. Strach przed czarnym buntem pozostał w niej do końca życia. Pod wpływem rewolucji francuskiej Katarzyna porzuciła liberalne pozory, radykalnie zaostrzając cenzurę. Jaskrawym przykładem stał się los Aleksandra Ragiszczewa, którego dzieło Podróż z Petersburga do Moskwy z 1790 roku, szczegółowo opisujące fatalne warunki życia i systemu społecznego, spotkało się z natychmiastową reakcją autokratki. Ragiszczew, który opowiadał się za wolnością prasy jako fundamentem wolności, został aresztowany i skazany na zesłanie na Syberię do roku 1797. Imperialna ekspansja terytorialna stanowiła główny filar, na którym ugruntowana została reputacja Katarzyny Wielkiej. Kluczową rolę w tym procesie odegrał Grigorij Potiomkin, jej doradca, kochanek i wybitny mąż stanu. Największym osiągnięciem terytorialnym Katarzyny było zabezpieczenie południowych granic. Potiomkin kierował procesem modernizacji i aneksji nowych regionów. W kwietniu roku 1783 Katarzyna ogłosiła manifest, na mocy którego Rosja anektowała Hanat Krymski, Kubań i Półwysep Tamański. Potiomkin uważał to za gwarancję nieśmiertelnej chwały, jakiej nie miał żaden inny suweren w Rosji. W roku 1787 Potiomkin zorganizował spektakularną, 6-miesięczną inspekcję nowo nabytych ziem, znaną jako Podróż Taurycka, która trwała od stycznia do lipca. W podróży uczestniczyli ambasadorowie, a także podróżujący incognito cesarz rzymski Józef II. Głównym celem, poza inspekcją poczynionych prac urbanistycznych i infrastrukturalnych, było zademonstrowanie militarnej potęgi Rosji i nowo utworzonej floty wojennej na Morzu Czarnym. Pokaz siły odniósł zamierzony skutek. Imperium Osmańskie poczuło się zagrożone, co doprowadziło do wypowiedzenia Rosji wojny w roku 1787. Rosyjska polityka wobec Rzeczypospolitej obojga narodów w ostatnich dekadach panowania Katarzyny stanowiła esencję drapieżnego imperializmu. Gdy w Rzeczypospolitej w roku 1791 uchwalono postępową konstytucję 3 maja, która dążyła do modernizacji państwa, Katarzyna uznała te reformy za zagrożenie dla rosyjskich wpływów. 4 dni po jej proklamowaniu, 2 armie rosyjskie najechały Rzeczpospolitą, nie wypowiadając formalnie wojny. Działania te doprowadziły do kolejnych rozbiorów, które zakończyły się 3. rozbiorem Polski w roku 1795. Rosja wchłonęła wówczas około połowy pozostałych ziem polskich, a zwycięskie strony zgodziły się na całkowite wymazanie państwa z pamięci politycznej Europy, zobowiązując się do usunięcia wszelkich wzmianek o Królestwie Polskim ze swoich tytułów. Król Stanisław August Poniatowski został zmuszony do abdykacji i wywieziony do Petersburga
gdzie zmarł jako jeniec trofeum. Filozofka na tronie, która korespondowała z Voltairem o wolności, bez mrugnięcia okiem zgasiła wolność całego narodu. Jej panowanie, trwające 34 lata, zakończyło się w roku 1796. Jej dziedzictwo pozostaje potężne i sprzeczne. Była Niemką, która stała się symbolem Rosji, filozofką, która wzmocniła pańszczyznę, kobietą, która rządziła jak mężczyzna. Rozszerzyła imperium bardziej niż jakikolwiek car przed nią, ale jednocześnie zdławiła wolność milionów. Była bez wątpienia wielka, ale jej wielkość, jak wielkość samego imperium, które zbudowała, była oparta na fundamencie bezwzględnej siły i głębokiej sprzeczności. Dziedzictwo Katarzyny Wielkiej jest równie potężne i sprzeczne jak ona sama. Była Niemką, która stała się symbolem Rosji, filozofką, która wzmocniła pańszczyznę, kobietą, która rządziła jak mężczyzna. Rozszerzyła imperium bardziej niż jakikolwiek car przed nią, ale jednocześnie zdławiła wolność milionów. Była bez wątpienia wielka, ale jej wielkość, jak wielkość samego imperium, które zbudowała, była oparta na fundamencie bezwzględnej siły i głębokiej sprzeczności. Dziękujemy za obejrzenie naszego dokumentu. Historia Katarzyny Wielkiej to opowieść o niepohamowanej ambicji, geniuszu politycznym i mrocznych kosztach władzy. Co myślicie o jej postaci? Czy była oświeconą reformatorką, czy bezwzględną despotką, która zdradziła własne ideały? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie poznać więcej historii potężnych kobiet i odkryć więcej prawdy ukrytej w cieniu dziejów, zasubskrybujcie kanał Władczynie. Kliknijcie dzwonek, aby nie przegapić naszego następnego odcinka. Do zobaczenia!